Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku będę mówić o kwiatach wodnych. A co to takiego jest, to zaraz się przekonacie. Zostańcie ze mną do końca. W dzisiejszym odcinku będę mówić o orandach, czyli jednym z ponad 120 gatunków złotych rybek. Samych orand jest w tej chwili kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt gatunków i te gatunki ciągle powstają nowe. Na początek, jak zwykle, kilka szybkich faktów. Średnio orandy osiągają około 18 cm długości. Natomiast jeśli ktoś ma wystarczająco dużo szczęścia i bardzo dobre warunki, może nawet podwoić tą długość. Największa ryba odnotowana w Anglii to jest czerwona oranda, która ma na imię Rocky i waży 1,2 kg. Wartość Rockiego w tej chwili to jest ponad 4,5 tysiąca funtów, czyli ponad 22 tysiące złotych. Oczywiście dla jego właściciela jest ona bezcenna. Jeszcze większą orandę widzicie tutaj na zdjęciu. Ta z kolei ma ponad 1,4 kg. Orandy żyją około 15 lat w niewoli. Oczywiście tutaj znowu znajdą się hodowcy, którzy mogą się pochwalić o wiele dłuższym życiem swojej orandy. No i też trzeba przyznać, że oranda była gatunkiem ryby, złotej rybki, która jest największa na świecie, znaczy odnotowana największa na świecie. Pierwsze wzmianki o orandach pochodzą z XV-wiecznych Chin. Dokładnie ich historia i to, jak powstawały, nie jest dokładnie znane, natomiast uważa się, że powstały z selektywnego rozmnażania kilku różnych gatunków. I trzeba też przyznać, że oranda jest jednym z pierwszych w ogóle gatunków wytworzonych właśnie na potrzeby handlowe przez człowieka. A pierwszym typem czy rodzajem orandy, który został właśnie tak stworzony, to oranda czerwony kapturek. Oczywiście nie będzie niespodzianki, jeśli powiem, że orandy, tak samo jak wszystkie nasze welonki, pochodzą od karpia pruskiego. I ich historia orand jest też podobna, dlatego że powstały w około XV-wiecznych Chinach. Później znowu przeniesiono, czy dostały się do Japonii. Około roku 1600, po roku 1600 zostały sprowadzone do Europy i Ameryki. Oczywiście tutaj źródła różnie podają i właściwie jak się wyszukuje informacji o każdym konkretnym gatunku złotej rybki, można znaleźć naprawdę różne informacje, które są sprzeczne już, tak samo jak mówią w teleskopie, w odcinku o teleskopie, te informacje różnią się nawet o 300 lat. Myślę, że żeby dowiedzieć się prawdy, albo przynajmniej zbliżyć się do prawdy, należałoby odwiedzić Muzeum Welonek w Chinach. W dalszym ciągu Azja słynie z najpiękniejszych orand. Teraz widzę, że na czoło wysunęła się też Tajlandia, która ma swój właśnie gatunek orandy tajskiej. W Azji można znaleźć, właśnie chodzi mi o daleką Azję, czyli Chiny, Japonia, Tajlandia itd. Są naprawdę unikatowe gatunki z przeróżną kolorystyką. Właściwie można znaleźć tam ryby bardzo dobrej jakości, też takie pokazowe, w takich kolorach, jakich może nam się tylko wymarzyć. I właśnie tutaj płynnie przechodzimy do wyglądu. Z powodu swoich długich i takich rozłożonych, majestatycznych płetw Chińczycy nazywali orandy kwiatami wodnymi. I to właśnie o tym wspominałam w swoim intro. Jednak najbardziej charakterystyczną cechą orand jest kapturek, czyli z chińskiego wen. To jest właśnie ta narośl, która jest dookoła głowy i według wzorca nie powinna ona zakrywać oczu, ani też oczywiście pyszczka. Natomiast często dzieje się tak, że faktycznie jest przerost i niestety nachodzi na oczy. W związku z tym czasem trzeba dokonać operacji wycięcia kawałka tych płatów wena, czyli tego kapturka, żeby odsłonić wzrok. Są ludzie, którzy robią to w domu. Oczywiście używają do uśmierzania bólu czy do jakiejś takiej lekkiej anestezji olejku goździkowego, clove oil, no i faktycznie obcinają. Nie jest to zabieg skomplikowany. W Irlandii, z tego co się dowiadywałam, to nikt tego
u nas nie robi i faktycznie jeśli zdarzy mi się, to będę musiała robić to sama. Najbardziej intensywny wzrost tego kapturka notuje się około 2 roku życia. Można też modyfikować dietę orandy tak, żeby ten wen czy ten kapturek był większy, a także jeśli widzimy przerost, a nie jesteśmy gotowi na operację, można ewentualnie zmniejszyć ilość pożywienia ryby i wtedy ryba automatycznie nie dość, że sama troszkę chudnie, to jeszcze zmniejsza jej się kapturek. Oczywiście do wzrostu takiego kapturka przyczyniają się warunki środowiskowe, dieta, przede wszystkim ilość zjadanego pożywienia i jego jakość, głównie protein, oraz oczywiście musi być krystalicznie czysta woda. Wielkość kapturka zależy od czynników środowiskowych, genetycznych, od tego, jakie mamy parametry wody, a także od diety. Jednak nie liczmy na to, że jeśli kupimy rybę ze sklepu zoologicznego za kilka złotych, orandę, to że będzie miała piękny i rozłożysty wen. Raczej takie ryby, które mają te piękne weny, jakie możemy zobaczyć na filmach czy na zdjęciach, to są jednak ryby pokazowe i one kosztują czasami nawet bardzo dużo. Często oglądam orandy na różnych stronach międzynarodowych. Takie 5-6-calowe orandy, które są pokazowe, jakości pokazowej, czyli właśnie takie z dorodnymi wenami i piękną linią grzbietową, kosztują około 400 funtów, to jest prawie 2000 zł. Natomiast w Ameryce też te ceny sięgają kilkuset dolarów. Długość ciała orandy jest tylko o 30% większa od szerokości, stąd ich taki okrągły i skompresowany wygląd. Najbardziej u mnie to widać u orandy milkshake, która jest właśnie taka okrągła, pulchna i skompresowana. Oczywiście niewątpliwie jedną z najbardziej charakterystycznych cech orand są też długie płetwy, które powinny sprawiać wrażenie takiego powiewania na wodzie. Łuski orand są dosyć duże i przylegają do siebie. Jak dostosować akwarium do orand? Na początku mogę powiedzieć, że orandy też świetnie radzą sobie w oczkach wodnych, o ile dostosujemy do nich warunki i temperaturę. Oczywiście idealna temperatura, to tak jak dla większości złotych rybek, to jest między 18 a 24 stopnie Celsjusza, także są w miarę zimnolubne. Orandy też bywają wrażliwe na zmiany parametrów wody, także z tym trzeba uważać. Ich naturalnym zachowaniem jest przekopywanie podłoża, oczywiście w poszukiwaniu pożywienia i też w związku z tym wyrywają bardzo duże ilości roślin. Także najlepszym podłożem oczywiście jest piasek, dlatego że zapewnia im rozrywkę na cały dzień. Natomiast na pewno, tak jak u większości złotych rybek, nie polecam, właśnie przez to, że przekopują, nie polecam żadnego żwirku, małych kamyczków, bo mogą się tym udłowić. Można też oczywiście iść w opcję, którą ja mam, czyli gołe dno i wtedy trzeba jakoś inaczej urozmaicać życie orand, żeby im się nie nudziło. Można robić jakieś delikatne dekoracje, podawać różnorodną dietę, można nawet je tresować. Podobno orandy potrafią rozpoznać swojego właściciela, chociaż ja myślę, że akurat oranda milkshake kocha wszystkich bez wyjątku, bo liczy na to, że ktoś ją może nakarmić. Dobrą opcją też są oczywiście żywe rośliny, tylko trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze mogą zostać wyrwane, zjedzone, przemielone, także trzeba się wykazać dosyć sporą cierpliwością przy tym. Po drugie też nie polecałabym, żeby całe dno czy całe akwarium było wysłane różnymi roślinami, dlatego że odbiera to możliwość swobodnego poruszania się, a orandy jednak potrzebują dosyć sporo miejsca. Tak jak na wszystkie ozdobne złote rybki, ozdobne, czyli te z 2 ogonami, to jest 75 litrów na pierwszą rybę i 35-40 litrów na każdą pozostałą. Oczywiście idealne parametry wody to już znacie z moich poprzednich filmów. Na pewno dążymy do tego, żeby amoniak i azotyny były 0, azotany między 5 a 20, no i pH tak w skrócie między 6 a 8. Najważniejsze jest to, żeby było stabilne.
Teraz trochę o ich zachowaniu. Orandy są z reguły nastawione pokojowo i są spokojne. Ja jestem zwolennikiem tej teorii, żeby nie mieszać żadnych złotych rybek z innymi rybkami, również spokojnymi, nawet jeśli pasują nam do tego parametry czy temperatura, które są zimnolubne albo które się odnajdą w jakiejś tam środkowej, uśrednionej temperaturze. Dlatego, że jeśli pomieszamy złote rybki, czyli welony, z mniejszymi rybkami, mogą je zjeść. Oczywiście jeśli tylko zmieszczą się do pyszczka. Tak samo jest zresztą ze ślimakami. Niestety bardzo często są ofiarami welonek, bo pozostają zjadane, a jeszcze nie daj Boże, może się zdarzyć, że welonki się udławią, a także raczej nie polecam. Także ja też jestem przeciwnikiem tego, żeby mieszać w ogóle nawet te zwykłe gatunki złotych rybek, czyli te jednoogonowe, z ozdobnymi. Dlatego, że te zwykłe bardzo szybko pływają, mogą konkurować o jedzenie i to może się przekładać na stres dla tych ozdobnych rybek, a znowu stres to jest choroby, krótsze życie itd. Teraz jeszcze pokrótce opowiem Wam o swoich orandach. Już wielokrotnie słyszeliście o orandzie Strawberry Milkshake, która to zawsze przedstawiam ją jako najsympatyczniejszą moją rybkę, dlatego że zwłaszcza w starym akwarium ona była takim hesztem i była rybą powitalną. Zawsze była przy szybce i patrzyła, czy ktoś coś je, czy ktoś przyjdzie do niej, się pobawi, może coś rzuci. Teraz tutaj trochę spuściła z tonu. Wydaje mi się, że oddała królestwo Yukinowi, Big Macowi. Tak jak już Wam mówiłam w poprzednim odcinku, ona też ma okazjonalne problemy z pływaniem. Akurat dzisiaj jest właśnie taki dzień i to jest jej wina znowu, bo rano dawałam im jedzenie żelowe i miałam dla każdego odliczone taką część mniej więcej wielkości ich oka. I oczywiście ona musiała pożreć chyba za trzy rybki, bo jest po prostu taka szybka i nawet jak ma pełny pyszczek, to ona i tak będzie żebrać i jeszcze tam gdzieś dopychać. Także potem niestety źle się czuje. Też nie chcę uciekać do jakichś super rozwiązań typu oddzielanie jej na czas karmienia, bo to znowu może spowodować większy stres. Także staram się praktycznie karmić z ręki swoje ryby, żeby każdy zjadł swoją porcję i nie było zabierania. Osobiście widzieliście, chyba w pierwszym vlogu opowiadałam i pokazywałam, jak ją kupiłam. No i też ciągle o niej słyszycie, bo uważam ją za wielką osobowość i naprawdę jest bardzo przyjacielską rybką. W ostatnim czasie też pojawił się u nas orand, czyli taki srebrna oranda. Właściwie ona to jest oranda trzykolorowa, dlatego tak jest nazwana. Jak ja sobie wyobrażam orandy trzykolorowe, to myślę o tych tajskich, pięknych orandach, które są głównie czarne i mają gdzieś takie równe i symetryczne wzorki, na przykład czerwone i białe. Nie, on jest właściwie taki fajny srebrny, ma biały kapturek i też ostatnio pytałam się, czy pomożecie mi znaleźć dla niego imię. Nie było zbyt dużego odzewu. Ja od samego początku, jak go tylko zobaczyłam, stwierdziłam, że nazwę go Halley, czyli to jest takie ciasteczko tureckie, które ma w środku piankę, a tu jest pianka, ciastko i to jest oblane czekoladą i ta pianka właśnie mi się kojarzy z jego kapturkiem białym i że tak się fajnie mieni. Dalej czekam na propozycję, jeśli ktoś ma lepszą propozycję, to zapraszam, a jak nie, to będzie Halleyem. On nie ma takich problemów z pływaniem jak nasza oranda milkshake, dlatego że jak widzicie już nawet na zdjęciach, ma zupełnie inną budowę ciała. Jest dłuższy i smuklejszy, stąd też sądzę, że to jest samiec. I też jest o wiele bardziej nieśmiały. Właściwie nie walczy o jedzenie. Zazwyczaj on też tak pływa, jakby nie wiedział, co się za bardzo dzieje. I też mam podejrzenia właśnie, że on przez ten kapturek może ma jakieś ograniczone jednak pole widzenia, bo czasami jedzenie przelatuje mu przed nosem i on tak jakby na ślepo otwiera ten pyszczek, żeby je złapać, ale tak jakby nie patrzył na nie. Także muszę się temu przyjrzeć.
Wpuściłam go, co jest wielkim błędem oczywiście, ale naprawdę nie miałam co z nim zrobić. Wpuściłam go bez kwarantanny i obserwuję, bardzo dobrze obserwuję. Póki co niepokoi mnie tylko jedna rzecz, ale to jest kosmetyczna i dwie rzeczy właściwie. Jedna ma kropkę tutaj ciemną na brodzie. Nie wiem, czy ryby mają brodę. Na brodzie. Także obserwuję, co to może być. Prawdopodobnie jest to tylko takie ubarwienie. I druga rzecz, właśnie na kapturku pod spodem, tak jakby widać jakby czerwoną kropkę. I myślę, że to też jest jakieś ubarwienie. Na razie nic się nie dzieje, ma świetny apetyt, bardzo szybko się zaaklimatyzował i jest przekochany. Poza tym, że właśnie jest taki... Nie chcę mówić, że sprawia wrażenie mniej inteligentnego, ale czasami tak właśnie pływa, jakby nie wiedział w ogóle, o co chodzi. I tak pływa sobie, popływa. No cześć. Hej. Zobaczcie, jak to jest przygoda. To jest właśnie Harley. Mój mąż chce go nazwać łaciaty, także ratunku. Okej, to tyle na dzisiaj. Jak zwykle proszę Was o lajki, subskrypcje i podawanie dalej. Dziękuję.